Cześć, jestem Kasia. Witajcie w trzeciej części pamiętnika. W tym odcinku na tych ścianach pojawią się wielkogabarytowe wodoodporne płyty Roko. Już nie mogę doczekać się gotowej łazienki. Zapraszam na film. Dzień 24. Przygotowuję ściany pod klejenie płyt. Wykonamy pierwsze próbne cięcie. Wyszło świetnie. Odmierzamy na ścianie położenie pierwszej płyty i zaczynamy. Płyty tnie się prosto, ale dobrze jest mieć odciąg. Spodnią część przecieram szmatką. Użyjemy dedykowanego kleju do płyt Roko. Klej nakłada się w paskach oddalonych o 10-15 cm. Przyklejamy płytę, dociskamy i niestety cały czas odchodzi od ściany. Poradziliśmy sobie tyczkami. Niestety nie mamy więcej, więc już dziś nie zrobimy nic. Dzień 25. Pierwsza płyta się trzyma. Jedziemy dalej. Obejrzeliśmy kilka filmików i dalej nie wiemy, czemu mamy taki problem. W tym tempie to skończymy za rok. Producent w karcie produktu poleca użycie dwustronnej taśmy do wstępnego przytrzymywania płyt na ścianie, ale w praktyce nie widzieliśmy, żeby ktoś ją stosował. Dzień 26. Łączenie wyszło idealnie. Dziś najpierw tniemy wszystkie płyty na ścianę z piecem, a potem je przykleimy hurtowo. Pod samym piecem z uwagi na przyłącza musimy zrobić cięcie. Gdy już wszystko ładnie pasuje, to kleimy. Dzień 27. Zagadka rozwiązana. Skończył się dedykowany klej, a wraz z nim problem. Na kleju szybciej wiążącym płyty trzymają się bez najmniejszego problemu i dużo łatwiej się pracuje. Tej jedynej ściany nie prostowaliśmy w pełni i płyty dobrze nie zgrały się w łączeniu. Kolejne będzie cięcie na 45 stopni. Idzie łatwo, krawędź idealna, ale bardzo ostra. Lekko przeszlifuję papierem. Kleimy. Płyty trzymają się doskonale. Taka praca to sama przyjemność. Szkoda, że nie wcześniej. Przed nami największe wyzwanie na ścianie. Jest bardzo wiele otworów do precyzyjnego przeniesienia. Udało się! Zabudowę gabarytu chcemy wykonać tak, żeby usłojenie na dekorze zachowało ciągłość. Wymaga to dokładnego rozplanowania cięć. Tego pewnie nie będzie widać, ale zabudowę pionów też udało się tak zrobić. Na łączeniach ciętych na skos krawędzie tak dobrze się schodzą, że fuga nie będzie potrzebna. Pozytywnie nas to zaskakuje. Nie do uwierzenia, jak może zmienić się wygląd pomieszczenia w jeden dzień. Dzień 28. Dziś montujemy kaloryfer. Mimo braku instrukcji dajemy sobie radę. Jutro ma przyjść pan ponownie podłączyć nam piec. Wykańczamy jeszcze kąty silikonem. Udało nam się dobrać kolor idealnie pasujący do płyt. Fuga jest niemal niewidoczna. Piec jest już zamocowany na ścianie. Z pewnością nie trzeba będzie długo czekać, aż uda się go uruchomić. Dzień 29. Piec w końcu działa. Testujemy docelowe oświetlenie. Teraz montujemy brodzik. U nas zmieści się 70 na 100 cm. Brodzik trzeba trochę poprzycinać, żeby przeprowadzić pod nim rury kanalizacyjne. Dopasowujemy odpływ. Robimy próbę szczelności. Rurę puścimy z kosem. A no i oczywiście, tradycja. I finalny montaż. Przed nami kolejne wyzwanie. Kabina prysznicowa. Montujemy tak,
aby nie wiercić się w instalację za ścianą. Robimy wszystko zgodnie z instrukcją i idzie dobrze. Silikonujemy brodzik i kabinę i zostawiamy do wyschnięcia. Dzień 30. Dziś dalsza część montażu kabiny. Mocujemy kolejne elementy zestawu. Pamiętamy o segregacji odpadów. Zakładamy rolki, ściankę boczną, uszczelki i magnes. Montujemy drzwi przesuwne. Wszystko dobrze się zgrywa i pasuje do siebie. Na koniec wklejamy próg, zakładamy uszczelki i mocujemy uchwyt. Dzień 31. Zaczynamy od składania szafki. Kolor wzięłam na oko z nadzieją, że spasuje do ściany. Perfekto! Montaż jest szybki i bezproblemowy. Szafka pasuje, ale czy zmieści się pralka? Najlepiej będzie ją stawić. Mocujemy szafkę na takich wkrętach do pustych przestrzeni. Odklejamy silikonem, nakładamy umywalkę i robimy odpływ. Jest super! Szuflada się nie domyka. Odpływ nie jest w tym miejscu, gdzie go planowaliśmy. Skrócimy szufladę. Teraz lampka nad lustrem. Miska WC. Tu jest trochę do pomierzenia i poprzycinania. Odcinamy wystający element z płuczki, ustawiamy przyciski. Jeszcze tylko dociąć piankę. Teraz czas na montaż natynkowej baterii prysznicowej z deszczownicą. Ustawiamy i dokręcamy mimośrody, zakładamy rozetki, dokręcamy baterię, uważając, by nie porysować czarnego lakieru i montujemy resztę elementów. Teraz lustro z półeczką. Montaż bez żadnych niespodzianek. Ostatnie drobiazgi i łazienka gotowa. Tym sposobem dwójka amatorów własnoręcznie po godzinach pracy wyremontowała łazienkę w bloku. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale może o tym zmontuję odcinek podsumowujący. Jednak wiele się przy tym nauczyliśmy, a rezultat przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz pora zająć się moim ogrodem. Podwyższane grządki wołają o wymianę desek. Do zobaczenia!